Dla mnie Solidarność, jak pewnie dla wielu osób mojej generacji, była największym przeżyciem mojego dojrzałego życia. To było wydarzenie, które było absolutnie bez precedensów w historii Polski i dla mnie osobiście było czymś ważnym, czymś niepowtarzalnym. Myślę, że byłem człowiekiem Solidarności i że chyba jestem w jakimś sensie do dzisiaj związany z Solidarnością, związany z ideą. Byłem chyba ostatnim członkiem Solidarności, bo wstąpiłem do Solidarności dopiero wtedy, jak została zawieszona. Moja dzielna komisja zakładowa nielegalnie się zebrała, bo już nie mogła się oficjalnie zbierać i postanowiła, za co jestem wdzięczny, przyjąć mnie w poczet członków. Doszliśmy do 4 czerwca i do wygranych przez Solidarność wyborów. Wygranych bezapelacyjnie, choć nie były to, jak wszyscy wiemy, wybory w pełni demokratyczne. Były tylko częściowo wolne. W tych, które były wolne w 100%, to znaczy w wyborach do Senatu, Solidarność nie zdobyła co prawda 100%, ale zdobyła 99%. Ale zdobyła 99 miejsc na 100, czyli 99%. No, to był naprawdę porażający wynik. To był wielki sukces. Bez Jana Pawła II nie byłoby Solidarności. Ja pamiętam pierwszą pielgrzymkę i pamiętam, jak tysiące ludzi śpiewały na Placu Zwycięstwa wówczas w Warszawie: my chcemy Boga. My chcemy Boga w książce, w szkole. I ja sobie pomyślałem, że coś się w Polsce musi zmienić. I rzeczywiście nie trzeba było długo czekać i Polska się bardzo zmieniła. I to był naprawdę wielki wpływ i nauczania Jana Pawła, i jego osoby w ogóle, i tego, że po prostu był. I pytanie w ogóle, czy w kraju demokratycznym taki fenomen, jakim była ta 10-milionowa Solidarność, jest w ogóle możliwy i czy jest potrzebny? Na pewno potrzebny jest większy stopień partycypacji obywateli w demokracji, niż to ma miejsce u nas. Ale coś takiego, taki fenomen, jakim była ta Solidarność z lat 80-81, to się chyba nie zdarzy. Marzy mi się oczywiście taki wielki ruch, w którym wszyscy jesteśmy razem, ale to jest trochę irracjonalne, trochę naiwne pewnie marzenie, bo demokracja ma to do siebie, że są różne grupy, różne środowiska, różne struktury i że każdy może robić to, na co ma ochotę, pod warunkiem, że w tym swoim działaniu nie ogranicza wolności innych ludzi, zgodnie z klasyczną teorią tej wolności.